Gdy wybierzecie się na spacer po zoo, możecie usłyszeć tutaj wiele różnych dźwięków. Niektóre mogą być bardzo trudne do zidentyfikowania. Są dźwięki ciche, głośne, piękne, ale też przerażające. Na przykład teraz w tle słychać jednego z naszych udomowionych mieszkańców. Czy wiecie może jakiego? Ale najpierw powiedzmy sobie, po co im te głosy, co chcą przekazać, w jaki sposób i kiedy się odzywają. Wymiana informacji między osobnikami może być kluczowa dla przeżycia. W różny sposób przekazują sobie one komunikaty. Mogą one dotyczyć zagrożeń, walki, pożywienia, czy też gotowości do rozrodu lub na przykład informować o zajmowanym terytorium. Sygnały takie mogą być też przekazywane między różnymi gatunkami, wszystko w celu wywołania jakiegoś zachowania. Ale wracając do naszego gaduły w tle, czyli wielbłąda jednogarbnego, tak zwanego dromadera. Może nie jest to oczywiste, ale jest to akurat jedno ze zwierząt udomowionych. Dźwięki, jakie wydają, często służą im do pokazywania swojej siły. Odgłosom tym zazwyczaj towarzyszy wywijanie warg i wystawianie języka. Idąc ścieżkami zoo dalej, słyszymy coraz więcej ciekawych dźwięków. Kto tym razem wydaje te ciche pomruki? Jest to urson. Jego ciało pokrywa aż 30 000 kolców i może je najeżyć, ale wbrew pozorom nimi nie strzela. Może za to wydawać alarmujące dźwięki oraz stukać zębami. Wydziela też specyficzny, silny zapach. Jeśli taki sposób przekazania informacji nie działa, urson odwraca się i atakuje kolczastym ogonem. Ursony w naszym ogrodzie przez wokalizację nawołują również siebie nawzajem. A czy słyszeliście kiedyś kapibarę? Mogą one wydawać z siebie wiele dźwięków, niektóre można klasyfikować jako szczekanie, inne bardziej przypominają gwizdanie. Wszystkie mają jeden cel – lepsza komunikacja między osobnikami. Warczenie jest oznaką agresji, a ćwierkanie i mruczenie z zadowolenia. Kapibary mogą również głośno zgrzytać zębami, co jest oznaką niepokoju. Dźwięki przypominające szczekanie również sugerują zaniepokojenie i ostrzeżenie przed zagrożeniem. Teraz znajdujemy się przy zwierzętach, które jeśli się odezwą, na pewno usłyszy je każdy spacerowicz w okolicy. Mowa tutaj o warii czarno-białym, który ma dwa sposoby głównej komunikacji. Jeden z nich jest to seria chichotu, która informuje o zajmowanym terytorium. Natomiast istnieje też sposób wokalizacji, jaką są głośne ryki informujący o zagrożeniu. Dźwięki, które wydaje wari, są jednymi z najgłośniejszych odgłosów wśród wszystkich naczelnych. Ale no właśnie, kto jest najgłośniejszy? W naszym zoo możemy natknąć się na jeden z najgłośniejszych odgłosów świata, który należy do wyjca czarnego. Aby wzmocnić nadawany sygnał, niektóre zwierzęta wytworzyły specjalne narządy, takie jak worki rezonansowe. Znajdziemy je u niektórych płazów, ptaków i małp, w tym u naszych wyjców czarnych. Dzięki takiemu rozbudowanemu aparatowi głosowemu, jego dźwięki mogą na pustej przestrzeni nieść się swobodnie kilka kilometrów. To właśnie dlatego posiadają miano jednego z najgłośniejszych zwierząt świata i najgłośniejszych naczelnych. Ich głosy mają różną funkcję. Na przykład z rana dominujący samiec informuje o swojej obecności własne stado, jak i inne, a pozostali członkowie grupy po chwili mu odpowiadają. Są to małpy terytorialne, więc taka informacja o zajmowanym terytorium pozwala uniknąć im konfrontacji i konfliktów. Wyjce to nie ostatnie naczelne, jakie dzisiaj usłyszymy. Znajdujemy się właśnie przy domku gibońców, które bardzo chętnie z rana nawołują dość głośno swoich opiekunów. Samce i samice tych małp porozumiewają się ze sobą za pomocą zsynchronizowanych, regularnych dźwięków przypominających operowe śpiewy. Często też te dźwięki nakładają się zupełnie tak, jakby śpiewały w duecie. Jeśli jesteśmy w temacie śpiewaków, to czas, aby przejść do pawilonu ptaków. Komunikacja akustyczna najlepiej rozwinęła się właśnie u nich. Wyróżniamy głosy porozumiewawcze oraz śpiew. Potrafią one wytwarzać dźwięki o różnej częstotliwości, bardzo często niesłyszalne przez inne zwierzęta.
Ma to istotne znaczenie, bowiem sygnał dźwiękowy odbierany przez inne zwierzęta, w tym przypadku przez np. drapieżniki, może stanowić istotne zagrożenie. W naszej ptaszarni usłyszycie czasem dźwięki, które mogą być nieprzyjemne, ale też śpiewy piękne i łagodne. Tuż obok pawilonu ptaków znajduje się ssak, który o dziwo też potrafi ćwierkać. Czas poznać naszego kota orkiestrę, czyli zwierzę, które potrafi szczekać, ale też syczy, mruczy i miauczy tak jak nasz kot domowy. Jest to oczywiście gepard grzywiasty. Jego szeroka gama dźwięków naprawdę potrafi zaskoczyć. Są jeszcze jedne zwierzęta, które swoimi dźwiękami mogą przypominać zupełnie inne. Mowa tutaj o krytycznie zagrożonych pingwinach przylądkowych, które jeśli chcielibyśmy odgadywać po samym dźwięku, moglibyśmy pomylić je z osiołkami. Ciekawa pod względem zaawansowania jest też komunikacja słoni. Wydają one wiele dźwięków, takich jak trąbienie czy pomruki, natomiast ciężko jest je uchwycić. Dodatkowo zakres dźwięków, jakie wydaje słoń, sięga często około 20 Hz, co łapie się w skali infradźwięków, które nie są słyszalne dla ludzkiego ucha. Mają fantastyczny słuch i potrafią odbierać informacje nie tylko swoimi wielkimi uszami, ale również wyczuwają dźwięki niosące się po ziemi na swoich stopach. Słonie dźwiękami ostrzegają się, informują o gotowości do rozrodu, potrafią nawoływać do ruszania w podróż i świadczą o pewnej hierarchii. Prawdopodobnie też informują o wieku, płci i emocjach danego osobnika. Naukowcy spostrzegli, że słonie synchronizują swoje nawoływania, tworząc harmonijny chór. Badacze podejrzewają, że młode samce uczą się sygnałów nawołujących do drogi, naśladując starszych. Raz na jakiś tam czas dokonujemy tej korekcji. Niektóre dźwięki są ściśle związane z rozmnażaniem. Tutaj na świecznik dajemy żółwie, które nie są zbyt rozgadanymi zwierzętami. Mogą milczeć całymi godzinami, ale zdarzyło nam się przyłapać je na pewnej rozmowie. Jak możemy zauważyć, nie tylko żółwie rozmawiają o powiększeniu rodziny. Co ciekawe, lwy należą do kotów, które nie potrafią mruczeć, natomiast specyficzna budowa ich kości gnykowej sprawia, że naprawdę głośno ryczą. Zostając w klimacie Afryki, poznajmy surykatki, które są w stanie wydobyć z siebie nawet 30 różnych dźwięków. Osobniki potrafią je rozróżnić i dzięki nim rozpoznać swoje stado. Niektóre z nich pełnią rolę strażników i głosem muszą ostrzegać całą grupę, gdy zauważą jakieś niebezpieczeństwo. Wysyłają wtedy ostrzegającą serię szczeknięć, które mogą się różnić w zależności od rodzaju zagrożenia. Informują się też głosowo, gdzie znajduje się jedzenie. No właśnie, przekazywanie informacji, ostrzeżenia, miłosne śpiewy, a czasem wydaje się, że niektóre zwierzęta zupełnie milczą. Tak jak właśnie żyrafa. Kiedyś myślano, że żyrafa nie ma strun głosowych, a anatomia ich szyi sprawia, że są zupełnie nieme. Natomiast okazało się, że żyrafy mówią, ale bardzo niskimi dźwiękami i prawie zawsze nocą. Niektóre źródła mówią nawet, że potrafią porozumiewać się infradźwiękami. Przypuszcza się, że takie odgłosy mogą służyć żyrafom do orientacji, w którym miejscu znajduje się dany członek stada, gdy panują ciemności. Poszczególne dźwięki różnią się od siebie. Wydaje się, że każde zwierzę ma własną wizytówkę dźwiękową. Możliwe też, że pomruki żyraf niosą ze sobą jakieś dodatkowe treści, jednak trudno na razie spekulować. Niestety nie wszystkie aspekty zwierzęcego języka człowiek jest w stanie dogłębnie zbadać. Wiele z nich pozostanie jeszcze zagadką, a ciekawe, jakie historie mogłyby opowiedzieć nam zwierzęta, gdyby mówiły ludzkim językiem.